Jeżeli zaczynasz tworzyć kanał na YouTubie, zacznij od zrobienia tej analizy, a nie utkniesz z rozwojem swojego kanału. I to nie jest metoda na skróty, tylko solidna strategia, która da Ci ogrom informacji. Najważniejszą rzeczą przy rozwijaniu własnego kanału jest poznanie widzów oraz tego, co i w jaki sposób robią kanały, które odnoszą największy sukces w Twojej tematyce, w Twojej niszy. Dlatego musisz zrobić analizę, którą Ci zaraz pokażę i musisz ją zrobić w formie pisemnej. I teraz uważaj, dlaczego pisemnie? Ponieważ tylko wtedy zaobserwujesz powtarzające się wzorce i sposoby w nagrywaniu filmów, które stosują z sukcesem najpopularniejsi youtuberzy właśnie z Twojej niszy. Te wzory i triki często są powtarzane, tylko bez zapisania tego ciężko to zauważyć, ale jak tylko je rozpoznasz, będziesz mógł je od razu wdrożyć na swoich filmach. Kolejna sprawa, którą rozwiążesz robiąc pisemnie analizę, to ogrom wiedzy, którą dostaniesz o widowni. Jeżeli zaczniesz tworzyć kanał, to bardzo ciężko jest dowiedzieć się, czego chcą widzowie. A czasem tworząc nowy kanał mamy błędne postrzeganie tego, do kogo mówimy i jakie są potrzeby naszych widzów. I to jest chyba najgorsze, co możecie spotkać właśnie tworząc filmy na YouTube, czyli dostarczanie treści, których nikt nie potrzebuje lub nikt nie chce. A więc do rzeczy. Pobierz z opisu pod tym filmem szablon analizy filmów, bo nie ma sensu, żebyś wszystko przepisywał. Zapisz w swojej niszy 5 najpopularniejszych aktywnych kanałów. Z każdego z tych kanałów wybierz 10 filmów z ostatniego roku, które mają najwięcej wyświetleń. Dla każdego filmu zrób osobną analizę według tego szablonu i gwarantuję Ci, że już po 3-4 filmach będziesz miał bardzo dużo informacji. I teraz pokażę Ci, jak masz to zrobić i na co masz zwracać uwagę, żebyś szybko przeszedł przez cały proces. Uważaj, programy, z których korzystam, to darmowy Notion oraz ShareX i o każdym z tych programów znajdziesz tutorial na moim kanale. Przykładowo u siebie wchodzę na kanał Think Media, który jest jednym z najbardziej popularnych kanałów w mojej niszy. Szereguję filmy od najbardziej popularnych i sprawdzam po datach te, które nie są starsze niż 1 rok. Wybrane filmy wklejam do Notion i zaczynam analizę. Robię kolejno screenshoty, miniaturki i tytułu i to zaraz fajnie się będzie łączyło z tym, jak zaczyna się film, jaki jest haczyk w ciągu pierwszych 30 sekund filmu, który zatrzymuje widza na filmie. Następnie robię zrzuty ekranu polecanych filmów po prawej stronie i warto uruchomić wtedy przeglądarkę w trybie incognito, żeby nie mieć spersonalizowanych wyników. To, co teraz zapisałeś, bardzo dużo mówi o algorytmie YouTube'a, ponieważ od razu możesz zauważyć, jakie inne filmy łączy algorytm z danym filmem. Można to sobie później rozpisać na przykład w formie grafów i sprawdzić, o jakie tematy warto rozbudować swoją własną bibliotekę filmów, tak aby widz jak najdłużej został tylko na Twoim kanale. Następnie kopiuję tagi, które były użyte w filmie StubBuddy. To są słowa kluczowe, które mogą być także inspiracją do nagrywania filmów. Następnie wklejam zrzut ekranu skróconego opisu, czyli tych pierwszych 220 znaków, które pokazują się pod każdym filmem. To także jest istotne zarówno dla algorytmu, jak i dla widzów. Pod spodem wklejam pełny opis filmu. Tutaj też można zobaczyć i porównać, co najczęściej się powtarza i co się pojawia. Zwracam uwagę na rzeczy, które są oczywiście stałe, które się powtarzają w każdym filmie oraz na rzeczy, które się zmieniają. Na długość opisu, a także na jego szczegółowość. Także ważne są, jakie linki są tam wklejone. I czasem także zdarza się, że w opisie filmu youtuber wchodzi w jakąś interakcję z widzami, czy zachęca do czegoś i to także staram się zapisywać. Czas na kolejny krok i teraz, jak mam już skopiowane podstawowe rzeczy, przechodzę do analizy samego filmu. Rozbijam film na części i zaczynam oczywiście od intra, które trwa zazwyczaj w mojej niszy około 30 sekund do minuty 30. Czasem na tym etapie analizy robię transkrypcję tego, co ktoś mówi w filmie i to pomaga mi lepiej wyłapać ważne momenty i sposób mówienia. Albo, jeżeli jest mi wygodniej, opisuję własnymi słowami to, co się dzieje w tych początkowych sekundach filmu i jakie mam odczucia, co zwraca moją uwagę, co wzbudza ciekawość. Po prostu staram się być widzem filmu i opisywać swoje doznania. Następnie, jeżeli youtuber przechodzi do treści, do konkretnych informacji, zwracam uwagę na wzorce ponownego angażowania widzów w film. Czyli jak youtuber nagrał film, aby utrzymać możliwie najdłużej uwagę widzów. Czasem, jeżeli najedzie się myszką na odtwarzacz YouTube'a, można zobaczyć wykres retencji widzów, który pokazuje momenty, gdzie widzowie częściej lub rzadziej oglądali dane fragmenty filmu. I można też
zrobić sobie screenshota takiego obrazka i porównać je z tym, co się dzieje w filmie, z tym, co twórca mówi. I to może fajnie pokazywać, w którym momencie widzowie lepiej łączą się z daną treścią, albo co ich nudzi lub ponownie angażuje w oglądanie filmu. W analizie filmu zwracam szczególną uwagę na to, co mówią twórcy, co pokazują, czy pojawiają się ujęcia b-rollowe, jak wygląda montaż w tych miejscach, czy są jakieś inne elementy graficzne lub na przykład napisy. W przypadku kanału Think Media są to na przykład pytania, które kierują oni do widzów lub prośby o rzeczy, które widz powinien zrobić w czasie filmu. I kiedyś na innym kanale widziałem bardzo ciekawie zrobione odliczanie do rozpoczęcia testu mikrofonu i zakończenia, które przykuło moją uwagę, bo wiedziałem, za ile zacznie się test i czekałem cierpliwie, mimo że youtuber jeszcze o czymś innym opowiadał. Ale oczywiście wracając do analizy, dodatkowo zwracam uwagę na to, co jest polecane w kartach i na ekranie końcowym, a także czy w czasie filmu youtuber przekierowuje uwagę widzów na jakieś inne filmy. I ostatnią częścią filmu jest oczywiście zakończenie, czyli to, co robi twórca w ostatnich 30 sekundach filmu. Na jakie inne filmy przekierowuje on widza? Czy prosi o coś i jak ogólnie wygląda to zakończenie? I na tym etapie kończę analizę filmu i przechodzę do analizy widzów. I tutaj robi się bardzo ciekawie. Czas na małe ogłoszenia. Jeżeli macie problem z rozwijaniem waszego prywatnego bądź firmowego kanału, napiszcie do mnie na poczta@bartekdziedzic.pl. A także druga informacja, zachęcam was do zapisania się na newsletter. To są informacje, które wysyłam co jakiś czas na waszego maila. Możecie zostawić swojego maila, dopisać się do listy na newsletter.bartekdziedzic.pl. Zaczynam od przeglądnięcia, kim są osoby komentujące film. Warto przeglądać minimum 15 komentujących, zobaczyć, kim są. Niektóre osoby mają swoje kanały, jeżeli klikniemy sobie w ich miniaturkę, albo można te osoby znaleźć w mediach społecznościowych z imienia i nazwiska. To oczywiście dużo mówi o tym, kim są widzowie kanału, czym się zajmują, w jakim są wieku, jakiej płci, jakie mają inne zainteresowania. Jeżeli to mam, następnie sprawdzam, o czym są najpopularniejsze, najczęściej lajkowane komentarze pod filmem i je zapisuję. To są komentarze, które mogą najbardziej rozgrzewać widzów do dyskusji i polaryzować różne punkty widzenia. O tego typu informacje można na przykład poszerzyć swoje filmy i wzbudzić dyskusję również pod swoimi filmami. A jest to bardzo istotne, ponieważ YouTube zwraca bardzo uwagę na ilość komentarzy, więc im gorętsza dyskusja pod filmem, tym widzowie chętniej wracają do danego filmu, więc to może być prawdziwa katapulta dla ciebie do większych wyświetleń. Następnie zapisuję komentarze, które zawierają w sobie jakieś pytania. I tu sprawa jest oczywista. O te pytania, na które widzowie nie znaleźli odpowiedzi w filmie, można rozbudować własne filmy i zrobić je po prostu lepszymi. I ostatnia rzecz, na którą zwracam uwagę i zapisuję, to za co film jest chwalony, ewentualnie z czego widzowie nie są zadowoleni. I możesz oczywiście dodać od siebie także inne pytania do tej analizy. Ważne jest jedynie, żeby wszystko zapisywać, aby można było wyłapać powtarzające się wzorce między filmami i między różnymi kanałami, które następnie można zastosować również w swoich filmach. I bardzo pomocny będzie dla ciebie też ten film na temat tego, jak zbieram inspiracje do swoich filmów, dlatego kliknij w niego i oglądnij go do końca.